Gdzieś w połowie września jak Niemcy przyszli, nie pamiętam jak to było, ale gdzieś za parę dni przyszli Niemcy, a wojsko stało, taki las był, Kadzinek się nazywał, tam gdzieś wojsko było w tym Kadzinku. I Niemcy tam ten Kadzinek zaczęli bomby rzucać, jak te konie uciekały stamtąd, a ja pasłam krowy na łące. I pędził konia, ale gdzieś mu się to siodło wykręciło pod brzuch. I ja tego konia złapałam. Złapałam tego konia, przyprowadziłam go do domu, nawet ja nie przyprowadziłam, tylko tato przyszedł, bo ja tego konia trzymałam, ten koń tak się trząsł w galareta. Nie, to jakiś oficer był, bo wszystkie te dokumenty były w tym siodle. Dokumenty, jakieś zdjęcia, tam dużo tego było w tym siodle. Ojciec jeszcze to tego zapakował i mówi, może to się to po wojnie zgłosi po to albo co. I u nas było 2 konie. To ten koń tylko stał i jadł. I taki młynarz wziął tego konia, mówi, ja go przyzwyczaję, żeby on chodził w zaprzęgu. Koń w zaprzęgu nie chciał chodzić, gdzieś tam od nich uciekł od tego młynarza do nas na podwórek. Wrócił. Nie mogliśmy go złapać i gdzieś poleciał. I później już jak z okupacji, to gdzieś Niemcy przyszli, u nas się ukrywał oficer. To już za okupacji, ale ktoś przyskarżał, ale w tym czasie jego w domu nie było. Niemcy przyszli na rewizję, jeszcze znaleźli te papiery i zabrali Niemcy wszystkie te dokumenty i tego oficera, ale szwagier był w niewoli, a kiedy z niewoli, to jak pisali listy, to ten list był taki, że pół listu napisał ten niewolnik, a pół była pusta, że na tej samej kartce, bo to był taki nadruk na wierzchu, odpisywała siostra szwagrowi te listy. I tego oficera buty stały. Gdzieś tam stały w kącie takie oficerki, bo on był na koniu jeździł, jak to się tam nazywali, ułanie czy tam jak. I w tych butach to tam z tyłu takie było coś, że się ustrogi trzymały. Jakieś takie coś. I Niemcy te buty znaleźli i w ten czas był szum, dawaj oficera. Ale siostra miała te listy i pokazała Niemcom te listy, że to buty mojego męża, mundur mojego męża, buty i tego, i dali sobie spokój. Więcej do nas nie przychodzili. Jeszcze odwiedzał mnie w Frobiszowie. Sekrecki się nazywał. Był jakiś Śmierć, no jaka kara. Śmierć jak była Majdanie. U nas wieś była taka ładna, drzewami, czereśniami była wysadzona droga z jednej i z drugiej strony, jeszcze taka droga, byśmy mieszkali blisko lasu. To Niemców zawsze było pełno, bo chodzili na spacer jeszcze, jak te drzewa zakwitły, to było cudo. To chodzili, spacerowali, ale Niemców nikt nie zaczepiał i oni nikogo nie zaczepiali. Także z naszej wsi nikt nawet od Niemca po pysku nie dostał. W ten czas ja miałam takie ładne chusteczki ubrudzione na szydełku i to każda w takiej kopercie ta chusteczka. Niemiec wyjął i tak wyglądał i wziął i zabrał. Było 6 tych chusteczek, takie ładne, uprasowane. Wszystkie zabrał. I partyzantka była i to, ale partyzanci. Przyszli Niemcy, to tam to partyzanci, czy tam w lesie, ale nikt Niemców nie zaczepiał. Jak to mówią, nie strzelał do nich, nie tego i Niemcy nas nie zaczepiali. I tak nasza ta wieś przeżyła, tak jakby w ogóle wojny nie było. To był mądry dowódca. Polski. Mówi, zabijesz jednego Niemca, a Niemcy spalą całe wieś. Przychodzili tam, to kupowali masło, kupowali jajka, ale płacili. W czasie wojny głodu nie było. Niemcy świnie zakolczykowali. Krowy
krowy byli, dopiero ludzkie zabrali nam krowy, jedne zostawili. A za Niemców mieliśmy 3 krowy w domu. Świnie, no świnie były kulczykowane. Żeby nie zabijać i świnia miała rosnąć, ale ojciec mój jakoś umiał tego kulczyka przyłożyć, to świnia zawsze była mała. Jak- Świnie tylko trzeba było oddać. Świnia miała rosnąć. A ojciec umiał kulczyka przyłożyć. Jak była duża świnia, to się świnię zabiło. Przydało się do małej świni i świnia była zawsze mała. No ale tam jakieś trzeba było oddać, bo to się oddawało ileś tam kilogramów z hektara tego mięsa. I nie pamiętam ile, to trzeba było oddać tego tucznika, nie wiem czy jednego, czy 2, już nie pamiętam. Mleko się oddawało też z hektara, zboże z hektara. Zboża to zostawiali 1,5 metra na osobę. A to się Niemcom oddawał, tak? Niemcom tak. So during the war it was... 1,5 metra na osobę zboża. Ale że kiedyś tam, gdzie tam doktor był jeden, może na 100 kilometrów, a babka moja tam jakoś trochę taka zielarka była, że tam zbierała zioła, wszystkie ziółka miała, a jeszcze ojciec przyszedł, że do doktora nie trzeba zawieźć, bo ja spuchłam gdzieś tam tego. Babka gdzieś przyniosła jakieś stare skarpety zapucone, czy unuce ukręciła mnie tymi starymi śmierdzącymi skarpetami naokoło, jeszcze jakiejś szali. No i te skarpety mnie się tu rozgrzały pod to szyją, ja łeb do góry i tak się darłam, pod piecem siedziałam. I to miało być lekarstwo, no ale jakoś nie przeszło. No kiedyś to babka wszystkich leczyła. No widziałam, jak się Marynin palił u nas, jak Niemcy spalili Marynin. No to wtedy to widziałam. O, z kilometr, ze 2 kilometry. Później podchodziliśmy, ale to już było po wszystkiemu, bo tych partyzantów chyba było 3 rannych. To jeszcze ich upatrywałam, patronki im robiłam. Jeden był ranny w rękę, drugi tu gdzieś w nogę, koło samego tyłka. Ale to Niemcy, to już było, Niemcy, wyzwolenie było w lipcu, a to się Marynin spalili w maju, 2 miesiące przed. Ale czego, bo tam był dwór w Ryjowcu i dwór w Żulinie, to było 4 kilometry. I całe te okupacje Niemcy jeździli z dworu do dworu. Tam z bryczkami czy tam czymś jeździli. Nikt ich nie zaczepiał i oni nikogo nie zaczepiali, a gdzieś w ten czas jeden jakiś wyleciał, zaczął za nimi strzelać. Za to bryczko Niemcy uciekli do tego dworu i zaraz tego samego dnia samolotami zbombardowali całe wieś. Jak się miała zacząć wojna z Rosją, to wojsko stało, ale to u nas cała wojna, na całą wsi byli żołnierze, to u nas było chyba ze 40 tych żołnierzy. No i w stodole spali, tam mieli jakieś zapasy, jakieś konserwy, jakieś coś w takich skrzynkach. A Stefek, wiesz, siostry mój syn miał, ja wiem, 6 lat. No mały jeszcze. Wziął sobie małą siekierkę, poszedł do tej stodoły. Bo oni jak wychodzili na jakieś ćwiczenia, to już nie było nikogo. Ale to 40 żołnierzy jakich było? Niemieckich? Niemieckich, tak. Poszedł do tej stodoły i w każdej, jak konserwa to stała w tych skrzynkach, to w każdej konserwie zrobił dziurkę. I mówi, ojciec mój, coś ty Stefek narobił, mówi, sabotaż. Mówi, trochę się tam złościli, ale ja nie wiem jak. Nie wiem jak ojciec to załatwił, że to nic nie było za to. So, Każdy zrobił dziurkę w tej konserwie. No u nas w mieszkaniu jakiś kwaterowo, nazywali go inspektor. No i zawsze kazał mi sprzątać w pokoju, no ja mu tam sprzątałam, ale podejrzewam, że on to pije z butelki.
popija sobie coś z butelki i tak jak tam ta etykietka, to on tak paznokcie. Myślę, co on tam wypija z tej butelki. Niemiec gdzieś pojechał, to ja do tej butelki powąchałam, że to jakiś likier był czy coś. Też sobie podciągnęłam i naznaczyłam. Że on podpijał i ja podpijałam. Teraz nie wiem. Był telefon. Tu Niemcy założyli telefon, tam gdzieś chyba do siebie tylko, do swojej jednostki, radio. No, a chcieliśmy tego radia posłuchać. I nieraz tam nastawialiśmy to radio, po tego słuchali. Ale przyszedł drugi Niemiec i tam po niemiecku nikt nie umiał, ale on tam tłumaczył, że jak słuchacie tego radia, to jak telefon nakryć poduszką. Mój, bo on tam słyszy, to myśmy tak robili. Niemiec nauczył telefon nakrywać poduszką, dopiero radio rozstawić. A Niemiec był taki, co tam na stałe mieszkał, gdzieś z tamtej wojny chyba zostali. Cała rodzina mieszkała. Gdzieś z pierwszej wojny i nie wiem skąd oni się tam wzięli. I taka dziewczyna była w moim wieku, tośmy się korygowały obydwie. I ja mówię, byśmy tak, jedziesz do Chełma, to byś mi coś kupiła na sukienkę. No to ty pojedziesz ze mną, no to dobrze. No i pamiętam, kupiła mnie na tę sukienkę, tam jeszcze coś w tym niemieckim sklepie. Przyjeżdżamy do tego, do Ryjowca, a tam tych Niemców pełno, Gestapo Niemców, czy oni tam kogoś szukali, czy jak. A kiedyś na stacji się nie wchodziło, tak jak teraz idziesz na peron, bo kiedy ci się podoba. Tylko jak miałaś bilet, to weszłaś na peron. I z pociągu tak samo. Stał biletek w tym drzwiach. I Niemiec stoi z tym. Ja jakoś dałam ten bilet i poleciałam. Ta Niemka za mną z tyłu, ich bin Deutsche, a ten Niemiec je takim harapem po plecach. Płakała cała droga, ja się śmiałam. No i kiedyś ludzie inaczej żyli jak teraz. Każdy był sobie życzliwy, jak cała wieś, schodzili się wieczorami, przychodzili, tośmy tak książki czytali, albo pierze skubali. Widziałam trupa, bo w ten czas jak Maryniem bombardowali, to zabili 2 partyzantów. I pogrzeb był w lesie, tego na Borowicy, bo tam na Borowicy pogrzeb był, cmentarz był taki w lesie, pogrzeb był w lesie w nocy. Później już jak się Niemcy cofali z Rosji, to trupów nie widziałam, ale tych rannych to Matko Boska, jak Niemców tych wieźli, odmrożone ręce, to takie twarze pobandażowane, to było okropnie. Grzeczne byli. To w ten czas już ich, jak uciekali z Rosji, to tydzień był spokój, a na drugi tydzień znów pełno wojska. I znów pełno wojska i te kwatery, ale grzeczne byli, nie zaczepiali nikogo. I bardzo dziękujemy Pani za wywiady i to było bardzo, bardzo dobrze i to dla Was. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Dziękuję tu i dziękuję tak.